Czołem ekipa TuPench, witam wszystkich, którzy weszli, bo chcieli zobaczyć ten odcinek. I tych, co nie chcieli, a z jakiegoś powodu oglądają, znaczy... Ja wiem z jakiego powodu, no to tych też witam. I postanowiłem, że dziś pokażę wam, jak bawię się konsolą PlayStation 1. Ja, kolejny odcinek bez sensu i pomysłu robi co za... Tylko nie bez sensu i bez pomysłu, dobra? Już tłumaczę, o co mi chodzi. Otóż mamy tutaj takiego Playa 1, którego kupił Mateusz, posługując się na YouTubie kodem hakerskim rodem z lat 90. No i Mateusz nigdy nie miał Playa 1, ale sobie kupił, no i stwierdził, że fajnie, ale w sumie to nie wie, czy fajnie, bo nie miał z Playem za wiele styczności. No to pomyślał, że może ja bym go zobaczył, sprawdził, ocenił, czy dobry zakup, odpalił jakąś oryginalną giereczkę, później jej kopię z użyciem specjalnej karty PSX Boot, czyli zbadał, czy napęd jest spoko, czy może już nie. Od takie tam proste rzeczy, które w sumie robić lubię, więc nie narzekam. Mówiłem, że nie bez sensu i pomysłu odcinek. Mówiłem. To plan jest taki, że pokażę wam, jak ta konsola wygląda. Wrzucę parę zdjęć też z rozkręcania, czyli taka klasyczna ocena bebechów. Odpalimy coś i postaram się na żywca pokazać wam, jak działa PSX Boot na tej konsoli. Na żywo, bo jeszcze nie używałem, także to będzie mój pierwszy raz, wy rozumiecie. Zatem myślę, że będzie git, no i co? No po prostu zapraszam. I pamiętaj, nie bądź sknera, zasubuj tera. No dobra, jak wspomniałem na wstępie, Mateusz przysłał mi tą konsolę, ponieważ nigdy nie miał Play 1, kupił taką i zastanawiał się, czy ona jest w dobrym stanie i żebym ja ją ocenił, zobaczył, czy jest nad czym tutaj pracować, czy może nie, czy trzeba używać. Zatem oceńmy jej stan. Na dzień dobry, z góry to co widzę, konsolka jest w świetnym, ale tak naprawdę świetnym stanie, delikatne ryski gdzieś na klapie, ale tutaj nic się nie działo, tutaj nie mam o czym na to opowiadać, tu nawet nie ma za wiele kurzu na nie, gdzieś tam miejscami jest, nie jest pożółknięta, przyciski są może troszeczkę bardziej żółte mi się wydaje, chociaż czy ja wiem, chyba nie do końca. Generalnie przód jest bomba. Jeżeli chodzi o spód, jest to model SCPH 7502, takiego nie mam. Kiedyś miałem właśnie taki model tej konsoli. W stanie idealnym. Plomby żadnej gwarancyjnej nie widzę, została ściągnięta lub jej nigdy nie było, nie mam pojęcia, natomiast śrubki wyglądają na nie rozkręcane. Ja ją rozkręcałem już, natomiast śrubki po prostu były takie, no... Zero śladu kręcenia po nich. Ja to zrobiłem tak, że też nie widać. Jeżeli chodzi o tył, to jest wersja konsoli z tym złączem Parallel, które, no jest tutaj pod klapką, wszystko ładnie. Wszystko jest pięknie z tyłu, to jest ta lepsza wersja konsoli z tym właśnie Parallel port. Od frontu mamy wejście na karty pamięci, napady. Tutaj nic się jakby nie dzieje. Front jest może delikatnie bardziej żółty, delikatnie. Dziś musiała stać w półce ta konsola, ale to jest tak pożółknięte, że tego tak naprawdę nie widać, żeby to było jakoś pożółknięte mocno. Gdy otworzymy klapeczkę, naszym oczom ukazuje się oczywiście laser. Talerzyk jest cały niepołamany. Oczko lasera wyczyściłem sobie izopropanolem, bo było delikatnie przykurzone, także to jest to, co zrobiłem. Tu więcej nic się nie działo, nic nie robiłem tak naprawdę. Rozkręciłem konsolę. To, co zobaczyłem, samo to, co jest pod tą obudową górną, stan idealny ekranu. Spotkałem się już z takim, że były mocno zardzewiałe, delikatnie zardzewiałe, gdzieś brudne. Tutaj jest ekran idealny, kurzu nie ma w ogóle na tym ekranie, kurzu nie ma w ogóle w samej konsoli. Jakby ktoś ją czyścił, ewentualnie ona była dobrze gdzieś składowana, gdzieś była ładnie magazynowana, gdzieś przykryta, w środku zero kurzu. Wszystkie rzeczy, jakieś plastiki mocujące, taśmy i tak dalej, wszystko jest na swoim miejscu, nic tutaj nie było grzebane. Po raz kolejny wkręty, wszystkie mocujące, ekran ten górny, tą płytę pod laserem, stan idealny, jakby nigdy to nie było rozkręcane. Ja oczywiście to rozkręciłem, zajrzałem pod spód. Co mamy w środku? Płytę główną, która jest w stanie idealnym, panowie i panie. Jak żeby inaczej, stan idealny, zero kurzu, zero jakichkolwiek uszkodzeń, zero wylewających kondensatorów, nic się tutaj nie dzieje. Stan idealny, także super. Wyciągam płytę główną spod spodu, żeby zobaczyć, czy jest przeróbka. U góry nie było żadnego chipa, spod spodu nie ma chipa, konsola jest nieprzerobiona. Laser, który jest, nie ma powłamywanych tych takich plasticzków na talerzyku, plus brak przeróbki, to oznaczać może to, że konsola może być w świetnym stanie, jest wizualnie w świetnym stanie. Czy jest w dobrym stanie? Za chwilę troszkę to będziemy sprawdzać, będziemy ją odpalać, ale tutaj to, co już widać, to jest naprawdę mega stan igła, bym powiedział. I tyle. Stan igła, taka konsola, to powiem wam, nie za często się zdarza, gdyż one, jak u nas były, zaczęły swój żywot, to były jechane na maksa. Rżnięte do oporu ile się dało. Ta nie wygląda jak była rżnięta do oporu ile się dało. Także jest super, tutaj jakby nie ma się czego czepiać. Stan pierwsza klasa, Mateuszu, bardzo dobry zakup. Jak na razie, teraz co, przechodzimy do testów. Na dzień dobry odpalę grę oryginalną, zobaczymy jak działa laser. Na grę oryginalną wybrałem sobie Colin McCreary, natomiast później włożymy tą kartę, włożymy Free PSX Boota, zobaczymy jak ta konsola czyta kopie zapasowe. Ocenimy jak ten laser działa, czy jest cicho, czy jest głośno. Mateusz mi napisał, że chyba głośno działa laser.
Sprawdzimy to oczywiście. Przy okazji rzucimy okiem na FreePress X-Boot, natomiast to, co zrobię na pewno, to będzie recenzja tej przeróbki, bo to jest przeróbka ściągająca zabezpieczenie z konsoli bez konieczności lutowania chipa. Taki półśrodek może, bo chip czy to, no nie trzeba ingerować, nie trzeba lutować, mamy to, tak? Zobaczymy, jak to działa, natomiast tego recenzja pojawi się w swoim czasie. Dobra, słuchajcie, to co? Wracam za moment, odpalam konsolę, będziemy testować, jak to sobie tutaj ładnie działa. Dobra, słuchajcie, konsola jest odpalona i po odpaleniu naszym oczom ukazuje się takie menu konsoli. Menu standardowe konsoli, tak, ten model, ta rewizja, takie ma właśnie menu. Zatem nie pozostaje nic innego. Aha, mam kartę wypiętą, FreePress X-Boot, jak mówiłem, mam tylko wpiętą czystą kartę pamięci. I jak mówiłem, odpalamy grę Colin McRae Rally. Sprawdzimy, oryginał czy działa, wersja Platinum. O Sebastiana dostałem tak a propos. Także zamykamy klapkę. Zrobię to tak po cichu, żeby nie trzaskać, odpalamy. Przyjęło płytę. Kręci płytą. Jak to jest głośna praca napędu, to jestem król Maciuś I. Nie jestem król Maciuś I. To nie jest głośna praca napędu. Panie, jak to ładnie chodzi. Jak to ładnie czyta. O! Powiem wam, w szoku jestem. Naprawdę jestem w szoku, jak to ładnie chodzi. Tu parę problemów jakby z moim tym, z moimi rozdzielczościami ekranu, to trzeba wszystko. Muszę to obejść, prawda? Za chwilę muszę pozmieniać. Ale dobra, intro leci, wy to widzicie, ja tego nie widzę, muszę tutaj zmienić sobie opcję. I teraz będzie widać, proszę bardzo. Jest, interko jest, gra muzyka, gra. Coś świetnie? Nic. Laserek chodzi bardzo cicho. Ja powiedziałbym nawet, że tak cicho działającej konsoli ja nie pamiętam. Moja pamięta chodziła jak była nowa, jak ją kupiłem tam w 96 roku. Natomiast ta, dziś i w ogóle nie słychać tej konsoli. Ale w ogóle jej nie słychać, powiem wam. Dobrze, intro interkiem, odpalmy grę. Oj, jestem w szoku, jak to pięknie sobie, kurczę, śmiga. Dobra, ładujemy, sprawdzimy czasy loadingów, to jakby tam nie ma znaczenia, ale coś tutaj tam sprawdzamy. Mamy English, France, English oczywiście, mamy Championships, odpalimy sobie Rally, żeby sobie chwilowo pojechać tak na szybkiego tylko, nie? Mamy Nowa Zelandia, Subaru, automatyczna skrzynia biegów, Continue. Poszli, Player One bez znaczenia, odpalimy, pojedziemy, zobaczymy. Pad jest mój, nie jest Mateusza, także tak. No ale to nieważne jakby, pad to pad. Pożółk strasznie, ja mam pada od tego PS1, powiem wam, jaki on jest, zrobił się żółty. Był bialutki, leżał tylko w szafie, zrobił się żółty. Pięknie, panie, tak trzeba żyć, nie chyba? Chyba nie, w sumie to chyba nie. Dobra, welcome to New Zealand, przejedźmy się kawałek. Continue, będzie loading, nie? Loading, dobra, ale jakie są loadingi? Pamiętam, że tutaj były te loadingi, no idzie, ej. Powiem wam, idzie, nie? Idzie bardzo ładnie, bym powiedział. Bardzo ładnie. No i co? Działa, nie? No działa, powiem wam, działa. Działa jak fabryka chciała. Chciałoby się rzec. I jest super. O, jak ja dawno w Colina grałem. A jaka to jest dobra gra, to chyba nie muszę nikomu mówić. Że to jest dobra gra, nie? O, panie, pamiętam jak się jedzie w Colina. To nie jest taki typowy WRC. To jest taki troszeczkę dający arcade'owym modelem jazdy. Natomiast jest, no, świetna, nie? Świetna, 45 sekund. O, piękna jest gierka. Jak ja ją, kurczę, lubiłem, ile ja w nią grałem w Colina, to wy sobie nawet chyba sprawy nie zdajecie. A cię pewnie wiele z was sobie zdaje sprawę, ile można grać w Colina, bo to była dobra gra po prostu. No nie jeden grał w Colina. Ej, super. Miazga. Laser teraz chodzi cicho, bo żadna muzyka w tej grze nie występuje w wyścigu. Są tylko odgłosy silnika. Nie pamiętam, czy można było włączyć w menu. Chyba nie. Chyba tutaj nie było. Tutaj tylko słuchamy pracy silnika, pierdzenia z wydechu i tego typu rzeczy. Ale loading był szybki. Gierka działa jak należy. Mateuszu, twój laser jest w stanie wskazującym na małe zużycie lub... Kurczę, bym powiedział zerowe zużycie. Żadne zużycie, bym powiedział. Żadne zużycie to chyba oddaje dobrze to, w jakim stanie jest ten laser. Tak mi się wydaje. Nie? No, tak. Dobrze mi się wydaje, bardzo dobrze mi się wydaje. Także pierwsza klasa. Normalnie jest. Cud mi do orzeszki, bym powiedział. Dobrze, jedziemy. Ostatni odcinek przejadę i odpalimy sobie FreePress X-Boota. Pokażę wam, jak to działa. Wstępnie oczywiście. I zrobimy sobie testy już kiedyś tam.
w przyszłości na osobnym odcinku omówię, jak to działa, jak to wygląda i tak dalej. Bo to trzeba się troszeczkę w to zagłębić. Natomiast ja tego nie robiłem na chwilę obecną. Także tak to właśnie wygląda. Jeszcze chwileczkę tylko wam zajmę, bo oczywiście zapomniałem zrobić jaśniej troszeczkę. Teraz zrobię. Dobra. Teraz tak. Trzeba wyłączyć konsolę. Wyłączamy konsolę. Trzeba otworzyć laser oczywiście. Trzeba włożyć kartę, port numer 2. W porcie numer 1 zostawiamy kartę pamięci czystą do zapisu stanu gier, a FreePSX Boota wkładamy w port numer 2 konsoli i wrzucamy sobie, ja mam grę Speed Freaks, proszę bardzo, Speed Freaks i odpalamy sprzęt. Pięknie, miło tutaj, prawda? I teraz będziemy mieli różne menu, powinniśmy mieć menu wyboru karty, ogólnie menu wyboru tutaj tej konsoli. W tym momencie, jak jesteśmy tutaj w tym menu, uruchamiamy Memory Card, Start i lecimy. Teraz powinno zacząć się ładować nam menu. O, tak to wygląda. Tak wygląda ładujące się menu, tutaj ten FreePSX Boota. Załadujemy i za chwileczkę wam tutaj pokażę, co dalej z tym tematem. Tak jest, mamy załadowane, tak to wygląda, tak to się prezentuje. Jest tak, nie za nic innego, jak wcisnąć przycisk i mamy boot CD, install file browser, memory cards i te różne takie rzeczy. O tym mówiłem, będzie odcinek osobnym, w osobnym odcinku będzie odcinek, natomiast wchodzimy w opcję boot CD, proszę bardzo. Boot NTSC PAL możemy zmienić sobie z PAL na NTSC, z NTSC na PAL, ale robimy play, czeka, żeby zamknąć pokrywę. Zamykamy pokrywę i teraz będzie spin up, czyli rozpędzamy napęd, płytę. Chwilę to potrwa. Powinien załapać za moment. Tak jest. Unlock Mode 2. Reminder. Zostawiamy kartę pamięci wpiętą. Uruchamia się gra. Proszę bardzo. Konsola nie ma zabezpieczenia. Nie ma ściągniętego tego zabezpieczenia pirackiego, czyli jest nieprzerobiona, jest oryginalna. Gramy w kopię zapasową z użyciem FreePSX Boota. Ogólnie powiem wam tak. Jakie są... A tak a propos, płyta nagrana działa... Działa bardzo dobrze, bym powiedział. Działa bardzo dobrze. Ogólnie ta karta ma swoje plusy i minusy. Minus już widzę teraz, natomiast powiem o nim w odcinku. Nie będę teraz tutaj zajmował waszego czasu tutaj omawianiem tej karty. To będzie osobny odcinek, bardziej taki rzeczowy, bym powiedział. Ładujemy grę, proszę, działa. Pięknie. Szybkie loadingi, Mateuszu. Kopie zapasowe czytają się równie dobrze jak oryginały. Laser tej konsoli... Cichy, ale tak cichy lasera to ja dawno nie słyszałem. Idealnie, no jest idealnie, no single race, odpalimy sobie szybką grę jedną, biorę swojego ulubionego ziomka, tego tutaj, jajce, lecimy z tematem. I damy standardowe easy i poszli. No, także mega, nie, ja bym kupił taką konsolę, to ja bym był przeszczęśliwy. W takim stanie. Moja, tutaj mam swoją, moja jest w stanie też dobrym. Natomiast nie tak. Dobry. Lecimy, proszę. Jak ładnie. Jak się wstrzelił. Widziałeś jak się. Świetna giera jest. A tak a propos, kiedyś graliśmy w nią na live. No, uruchomiła się, ale to nie chodzi o to, żeby mówić jaka jest gra, bo gra jest fajna, to jakby wszyscy widzą. Natomiast chodzi o to, żeby powiedzieć w jakim stanie jest konsolka, jak to czytała, bez problemu. Działa to wszystko idealnie, działa szybko. Sama ta przeróbka, tak jak mówiłem, to tam plusy i minusy, natomiast to o tym odcinek. Ale konsola, jej stan jest po prostu mega, jest miazga, nie? Jest miazga dobry, tak. Dobry zakup, Mateusz, bardzo dobry. Tutaj się nie ma co łamać, tu trzeba grać, używać, cieszyć się. Myślę, czy tego FreePSX Boota też nie zakupić sobie, bo mam jedną konsolę, która jest nieprzerobiona. To ta, co wam przed chwilą pokazywałem, tak naprawdę. I ona też, no przydałoby się, żeby miała możliwość czytania piratów, a nie chcę w niej lutować chipa, bo po co, niech zostanie taka, jaka sobie jest. I też laser jest dobry, chociaż nie jest tak dobry jak tutaj. I no cóż, chciałbym sobie pograć na niej coś tam. Świetnie, patrzcie, śmiga jak marzenie. Gra sobie fajnie, wszystko działa jak należy. Zakup tego FreePSX Boota bardzo dobry. Myślę, byłby. Nie tak dobry jak przeróbka, ale mówię, o tym będzie odcinek, to nie będę tutaj wam teraz z tym mówił. Ale tak, ma to swoje minusy. Natomiast to tam, jakby wiecie, nieważne. Na tą chwilę nieważne. A kto nie grał w Speed Freaks czy Speed Punks, bo to zależy jaka wersja, to jest chyba NTSC tak naprawdę mi się wydaje, to
to jest fajna gierka. Jak ktoś nie zna, to polecam zagrać, bo jest naprawdę mega. Tak jak ta konsola i w ogóle. Także tak. Dobra, odpalamy to, jakąś bombę, rakietę, bo tu strzelamy. Gierka jest naprawdę fajna. W tamtych czasach, jak w nią grałem, to była po prostu przefantastyczna. Dobra. Wiecie co, dojadę do mety teraz. Nie będę jechał końca wyścigu, bo to nie o to chodzi. Chciałem sprawdzić, jak to działa. Działa idealnie. Wszystko tutaj śmiga jak należy. Mateusz, kurde, to jest bardzo git to jest tam. No, jeszcze mnie złupali, tak pięknie. Turbo. Jedziesz do tej mety, jedziesz. Ostatnie okrążenie, którego nie będziemy jednak robić, tego okrążenia. Powiem wam tylko tyle. Jest jeszcze jedna rzecz w tej konsoli, jaką zauważyłem. Ta konsola, w niej przycisk Power działa tak miękko, fajnie, inaczej. Wiecie, jak działają powery w takich konsolach jak ta, na przykład mój model to jest 9002. No taki power działa tak. Nie? To ja wam pokażę, jak działa power w tej konsoli. Powiem wam, że jest miazga. Jak tak miękko działającego powera, pamiętacie tam taki mechaniczny tutaj? Taki klik-klak, jakby w umywalce. Czemu taki jest? Taki mięciutko działający. Różnica między mikrofami to jest 7502, a ja mam 9000. Tam już było cięcia kosztów bardziej i to bardziej mechaniczne zrobili, tutaj takie, ale naprawdę spoko. Miałem nie trzaskać, trzaskam klapką. No dobra, to co? Pięknie, miło, romantycznie i sympatycznie i to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek i o te testy i o to wszystko. Czy to miało sens? Nie wiem. Generalnie recenzja Free PSX Boota będzie w stosownym odcinku. Później, jak się tym pobawię. Dziś tylko tyle, o ile to, co widzieliście. Mateuszu, konsola jest w świetnym stanie. Nie ma co tutaj na tym gdybać, trzeba używać, tak? Cichutko działa, czyściutka, zadbana, dobry egzemplarz, także dobry zakup, tak? Pobawię się chwilę i odsyłam do ciebie, także gratuluję. Sam bym chciał taką, no niestety moja taka nie jest. Nie wiem, chcesz sprzedać, to napisz, to może się dogadamy. No. A w tym odcinku to mam tyle, także dzięki wszystkim za obejrzenie, pozdrawiam was, Penczat i do następnego. Trzymajcie się, cześć.